Cześć, witam Was na kanale Napęd na motoryzację. W dzisiejszym odcinku wracamy do kultowego modelu BMW, czyli i8. Jest to limitowana wersja Protonic Red. I co w tym takiego dziwnego? Otóż to, że BMW raczej preferuje odcienie bieli, czerni, ewentualnie niebieskiego. Zaczynając tradycyjnie od przodu. Mamy tutaj adaptacyjne reflektory diodowe, w tym światła do jazdy dziennej. Z przodu znajduje się wlot powietrza. Ta wersja została dopieszczona o 20-calowe wyjątkowe felgi o wzorze o numerze 470 z akcentami w kolorze Frozen Grey. W tym modelu mamy lusterka lakierowane na wysoki połysk oraz mamy je również dwukolorowe. BMW i8 zachwyca swoim nietypowym kształtem poprzez odważne wcięcia oraz dynamiczne linie. Dach, jak i rekinek są w kolorze czarnym. A teraz zajrzymy do bagażnika. Jak widzimy, bagażnik nie jest dość wielki, aczkolwiek wydaje mi się, że w tym samochodzie nie jest on potrzebny. Mamy tutaj również możliwość przykrycia bagażnika. I teraz co? Zapraszam Was może do środka samochodu. Charakterystycznym elementem dla tego samochodu są oczywiście drzwi, które otwierają się do góry. Aha, zapomniałam Wam wspomnieć, ale w tym samochodzie mamy również bezkluczykowe otwieranie samochodu. Przed nami kierownica wielofunkcyjna. Oczywiście w środku mamy tapicerkę skórzaną oraz regulowane elektrycznie fotele. W tym modelu nie zabrakło również manetek do zmiany biegu oraz tempomatu. Jak widzimy, mamy tutaj światła automatyczne, ale można też je regulować manualnie poprzez tutaj panel do sterowania właśnie światłem. Dobra, włączamy zapłon i ukazuje nam się tutaj oczywiście ambientowe oświetlenie. Jeśli chodzi o takie ciekawostki, to mogę Wam powiedzieć, że tej wersji, tego modelu w Polsce jest tylko kilka sztuk. Jeśli chodzi o panel środkowy, mamy tutaj miękkie wykończenie oraz taką ciekawą strukturę, która komponuje się bardzo ładnie właśnie z tym ambientowym oświetleniem. Mimo tego, że jest to sportowy samochód, jest on też troszeczkę ekonomiczny. A dlaczego? Podczas testu wyszło, że spala on 4,5 litra na 100 km, a zużycie paliwa w takim okrążeniu specjalnym pochłonęło 7,2 litra na 100 km. A jeśli chodzi o jazdę na takim pełnym gazie, to potrafi spalić nawet 30 litrów. Na konsoli środkowej mamy elektryczny hamulec ręczny oraz tryby jazdy, czyli Comfort i Eco Pro. Obok trybów znajduje się wyłączanie czujników parkowania oraz włączanie kamery 360 stopni. Z przodu mamy cup holder, niestety tylko jeden, zaś z tyłu już są dwa cup holdery, tylko jest troszeczkę mniej miejsca z tyłu, ale myślę, że daje radę. W tym modelu nie zabrakło oczywiście nagłośnienia Harman Kardon. BMW w tym modelu zadbało nie tylko o wygląd, ale również o komfort jazdy, dlatego że mamy tutaj podgrzewane fotele. Na fotelach nie zabrakło takiego bardzo eleganckiego przeszycia. I coś, co Was może troszeczkę zaskoczyć w tym modelu samochodu, to to, że mamy tutaj mocowania na fotelik dziecięcy Isofix. Jeśli chodzi o przednią szybę, to odbija ona ciepło. Mamy tutaj również elektrochromatyczne lusterko wsteczne. Przed kierowcą i przed pasażerem znajdują się kurtyny przeciwsłoneczne wraz z takim malutkim lusterkiem. Tutaj w tym samochodzie mamy ciemną podsufitkę. Mimo tego, że produkcja tego modelu zakończyła się w 2020 roku, poprzez po prostu niski popyt na jego kupno, tak w tym momencie auto cały czas wzrasta na wartości, więc jest zdecydowanie warte kupienia. Dziękuję bardzo salonowi BMW M-Cars Libertów za możliwość nagrania tego odcinka, a z mojej strony co? Zapraszam Was tradycyjnie do lajkowania, komentowania oraz zostawienia subskrypcji i piszcie, co chcielibyście zobaczyć jeszcze na tym kanale. To co? Pa!